Telefonowanie stało się tak powszechne i tak oczywisty sposób związane z transmisją cyfrową, że mało kto zastanawia się, jak to było zanim wymyślono cyfrową obróbkę sygnałów, teleinformatykę i światłowody. Przecież nawet wtedy można było rozmawiać przez telefon nie tylko w obrębie miasta, ale międzymiastowo czy międzynarodowo. Jak to się udawało? Jak się dzwoni? Kierunkowy 82. Halo? Zygmunt? Źle cię słyszę. Tu Rysiek. Rysiek! Dzwonię z Suwałk. Słucham? A czy to jest Warszawa numer... Kutno? Przepraszam. Dziedzina telekomunikacji zajmująca się przesyłaniem sygnałów na odległość to teletransmisja. I jest to bez wątpienia dziedzina ogromnie ciekawa dla wszystkich interesujących się starą techniką. Omówimy ją tutaj dość szczegółowo. Zaznaczam przy tym, że będziemy odwoływali się wyłącznie do telefonii przedkomórkowej. A więc gdy padnie słowo telefon, będzie chodziło wyłącznie o telefon tradycyjny, wręcz z tarczą numerową, taki z duszą. O. Halo? Czołem. Ciocia z Londynu do mnie dzwoni. Tak, ciociu. Poznaję oczywiście. Tylko jestem w ogrodzie, robię film. No, zaraz oddzwonię. Początki telefonii były oczywiście takie, że rozmawiać można było tylko na odległości, dla których starczyło prądu, bo przecież długie przewody bardziej lub mniej tłumią sygnały elektryczne. Zbyt długie linie od abonentów do central oraz linie między centralami powodowały, że rozmowa nie mogła być prowadzona, bo nie było słychać. Zbyt długie linie to już kilkanaście kilometrów. I tu oczywistym rozwiązaniem są wzmacniacze, prawda? Ale pamiętajmy, że telefonia powstała w roku 1876, a pierwsza lampa Lee de Foresta, nazywana Audionem, poprzednik Triot, czyli lamp umożliwiających budowę wzmacniaczy, powstała dopiero w roku 1902 i nie zrobiła najpierw spodziewanego wrażenia. Łatwo powiedzieć wzmacniajmy. A jak to zrobić, skoro rozmowa telefoniczna jest dwukierunkowa, rozmówcy mogą chcieć na siebie krzyczeć równocześnie i trzeba im to zapewnić? Dwukierunkowy wzmacniacz, czy ktoś widział takie urządzenie? Pojawił się jeszcze inny problem, szczególnie znany w latach powojennego ustroju gospodarczego, gdy na podłączenie telefonu czekało się od kilku do ponad 20 lat. Żeby podłączyć abonenta, należy doprowadzić do niego parę przewodów miedzianych. Nie ma rady. Nawet dziś, jeżeli tradycyjny telefon podłączamy do modemu od operatora multimedialnego, to te 2 metry przewodu od aparatu do modemu są niczym innym jak pętlą abonencką z przewodów miedzianych. Ale gospodarka tamtego ustroju nie radziła sobie, a nawet jej władze nie bardzo chciały sobie radzić, z brakiem linii abonenckich. W pewnych przypadkach stosowano rozwiązania zastępcze, które sobie omówimy. Ale jedna sprawa nie zależała od ustroju. Przecież równoczesnych rozmów telefonicznych międzymiastowych, międzynarodowych w każdym kraju są setki tysięcy, może i więcej. Zobaczmy schemat budowy każdej sieci telefonicznej. Istnieją abonenci miejscowi podłączeni pętlami abonenckimi, czyli liniami abonenckimi do swoich miejscowych central. Te centrale są przyłączone już wiązkami łączy do najbliższych central międzymiastowych, a te z kolei wiązkami łączy do krajowej centrali międzynarodowej. Gdyby chcieć to przedstawić w skali całego kraju, otrzymalibyśmy taki nieczytelny bohomas. Czyż możliwe byłoby przeciągnięcie setek tysięcy par miedzianych pomiędzy miastami? Nie byłoby możliwe. Zatem należało od pewnej liczby potrzebnych łączy opracować zupełnie inną technikę ich budowy. I tak pojawiła się telefonia nośna. Dlaczego tak się nazywała i na czym polegała, omówimy sobie za chwilę. Dopóki istniały tylko sieci miejscowe zbudowane na metalowych przewodach, nie trzeba było w ogóle zajmować się specjalnie cechami sygnału elektrycznego mowy. Był jaki był i tyle. Jednak z rozwojem sieci telefonicznych okazało się to ważne. Tak brzmi wypowiedź człowieka bez ingerencji w sygnał elektryczny mowy i jego widmo. Kochanie, obiadu dla mnie dzisiaj nie gotuj, będę później. Ale taki sygnał zawiera pewien niewygodny technicznie nadmiar jakości.
Do porozumienia się w zupełności wystarczy węższe pasmo częstotliwości. Kochanie, obiadu dla mnie dzisiaj nie gotuj, będę później. Obniża jakość dźwięku, ale nie czyni rozmowy telefonicznej niezrozumiałą. Statystycznie większość sylab zwanych w telefonii logatomami jest przenoszona zrozumiale, gdy zawęzimy pasmo transmisji w zakresie od 300 do 3400 Hz. I nawet jeżeli coś wtedy nie będzie zrozumiałe dla ucha, mózg to uzupełni. Ostatecznie właśnie pasmo od 300 do 3400 Hz powszechnie przyjęto dla telefonii w całym świecie właściwie. W pewnych przypadkach wystarczające jest pasmo węższe, np. w radiokomunikacji do 3 kHz, a nawet do 2700 Hz lub mniej. Z powodów, które dalej poznamy, konieczne jest zapewnienie pewnego marginesu pasma od dołu i z góry. Tak właśnie wygląda znormalizowana charakterystyka dopuszczalnych odchyleń tłumienności częstotliwości w ramach kanału telefonicznego. Zatem kanał telefoniczny wraz z bocznymi marginesami ma dokładnie szerokość 4 kHz. A tak to się zwykle symbolicznie oznacza. Kierunek trójkącika ma znaczenie, które za chwilę poznamy. I znormalizowany w taki właśnie sposób kanał telefoniczny może podlegać dalszemu przetworzeniu, by spełnić potrzeby dla rozbudowanych sieci łączności. To właśnie sobie omówimy, te wszystkie dalsze przetworzenia. Jak wspomniałem, receptą na zwiększenie zasięgu łączności jest wzmacnianie. Telefon i łącze telefoniczne jest dwukierunkowe. Jak zbudować wzmacniacz, który działa w dwie strony? Przecież gdy jego wyjście spotka się z wejściem, całość zacznie po prostu gwizdać. Zrobi się generator i tyle. Należy to rozwiązać w dość złożony sposób. Krótko opowiadając, co najmniej w tym miejscu, w którym ulokujemy wzmacniacz, musimy mieć jakoś już rozdzielone kierunki transmisji, by sygnały z A do B i z B do A doprowadzić do osobnych wzmacniaczy. Co najmniej z kolei na końcu łącza, gdzieś tam w odległej miejscowości, musimy te kierunki transmisji znowu scalić. No bo przecież łącze abonenckie i aparat telefoniczny muszą przenieść oba kierunki transmisji. Taki zespół wzmacniaczy dla dwóch kierunków wraz z elementami towarzyszącymi, które zaraz poznamy, nosi nazwę wzmacniaka, a umieszczany jest w obiektach o nazwie stacja wzmacniakowa. Póki nie mówimy o bardziej rozbudowanej technice zwielokrotniania liczby rozmów, przyjmijmy, że taka stacja wzmacniakowa, zwana akustyczną, musi pracować co około 50 lub więcej kilometrów. Istniały stacje wzmacniakowe obsługiwane, niektóre bardzo duże, oraz stacje wzmacniakowe nieobsługiwane, z którymi jeszcze się spotkamy. Ale jak rozdzielić kierunki transmisji sygnałów akustycznych w łączu telefonicznym? Przyda się element zwany rozgałęźnikiem sygnału. Oto jego zasada działania. Dla elektrotechnika taki element jest ósemnikiem albo czterowrotnikiem, ale nie zajmujmy się teorią obwodów i sygnałów elektrycznych. Takim ósemnikiem jest także falowodowy element magiczny T znany z techniki mikrofalowej, a także sprzęgacz kierunkowy, który jest na przykład główną częścią miernika mocy w antenie i współczynnika fali stojącej, więc niektórzy radioamatorzy znają go stamtąd. Rzeczywiście, rozgałęźnik ma 4 wrota, czyli pary zacisków i ma przy tym ciekawą, użyteczną cechę. Jeżeli tylko zapewnimy, by impedancja podłączona do zacisków leżących naprzeciw siebie była taka sama z obu stron, sygnał doprowadzony do lewych zacisków rozgałęzi się porówno na wyjście górne i dolne. Podkreślam, żeby tak było, żeby doświadczenie się udało, zaciski prawe muszą widzieć to samo, co widzą zaciski lewe. Muszą widzieć jakoby bliźniaka, czy kopię rzeczywistego toru podłączonego z lewej strony. Podobnie dla pary zacisków górne i dolne. Na szczęście, przypomnę, działamy w paśmie tylko do 3400 Hz i jest to dość łatwe do wykonania. W tym celu podłączamy do prawych zacisków element nazywany równoważnikiem toru.
Nazwa ta łatwo się tłumaczy. Ten dwójnik ma na tyle, ile możliwe, zachowywać się dokładnie tak, jak zachowuje się tor przewodowy między telefonem a tym urządzeniem rozgałęźnika. Ma być ten równoważnik równoważny torowi pod względem zachowania albo charakteru elektrycznego. Nie jest to idealnie możliwe, ale udaje się. Skoro już tak będzie, sygnały rozpłyną się, jak pokazują niebieskie linie. Zauważmy, że energia, czyli moc sygnału, dzieli się niestety na pół, czyli poziom jej spada o 3 dB. Tracimy więc wprawdzie energię, ale przecież zaraz tam podłączymy wzmacniacz. W kierunku równoważnika na wprost sygnał teoretycznie przechodzi zerowy, czyli nie przechodzi. Co będzie potrzebne za chwilę. W każdym razie wszystko się odbywa tak jak trzeba dzięki istnieniu równoważnika, a bez niego już nie. Teraz zobaczmy, co się stanie, gdy sygnał podłączymy do dolnych zacisków, co pokazują linie pomarańczowe. Jak można się spodziewać z poprzedniego opisu, znowu sygnał ten podzieli się porówno w stronę lewą i prawą, czyli dotrze także do równoważnika. Można kręcić nosem, bo tam połowa sygnału zostanie znów bezpowrotnie stracona, ale co w tym wszystkim najważniejsze, sygnał z dołu nie dotrze do zacisków górnych. W praktyce dotrze, ale bardzo mały. O tym za chwilę. A więc mamy dzięki takiemu zachowaniu zespołu rozgałęźnik-równoważnik możliwość wykonania sensownego połączenia, by zbudować dwukierunkowy wzmacniacz, czyli wzmacniak. Zobaczmy na ten schemat, który pokazuje strukturę kanału telefonicznego akustycznego wzmacnianego o organizacji jednotorowej. Jednotorowej, bowiem pomiędzy stacjami wzmacniakowymi wykorzystuje się tu pojedynczy tor dla obu kierunków transmisji. Takich stacji wzmacniakowych w kanale może łańcuchowo połączonych istnieć, no właśnie niewiele. Dlaczego tak, zobaczymy za chwilę. Rozgałęźnik sygnału jest elementem bardzo prostym, choć tak sprytnie działa. Zobaczmy, jak wyglądają możliwe schematy rozgałęźnika. Są oparte na prostych transformatorach akustycznych lub na zwykłych równych rezystorach, a działają właśnie tak, jak opisałem przed chwilą. Budowanie łączy jednotorowych jest mało efektywne. Jak można wyczuć intuicyjnie nawet, na każdej stacji wzmacniakowej wprowadzamy w praktyce nieidealne rozdzielanie i składanie kierunków transmisji, co oczywiście może powodować wzbudzenia i gwizdy. Nie da się zbudować z kilku elementów idealnego równoważnika w paśmie 3,5 oktawy, bo tyle właśnie ma kanał telefoniczny. Przez to maksymalna wzmocność każdego wzmacniacza jest ograniczona, a więc maksymalna długość łącza jest dość mała, najwyżej 3 odcinki wzmacniakowe jednotorowe. O wiele lepszym rozwiązaniem jest łącze wzmacniane dwutorowe, w którym rozgałęźniki pracują tylko na jego końcach. Jednak nawet wówczas mamy do czynienia z niebezpieczeństwem istnienia echa, a nawet echa wielokrotnego. Zobaczmy schemat tego szkodliwego mechanizmu powstawania echa dla łącza dwutorowego. Użyteczny sygnał dociera na koniec łącza. Z powodu nieidealnego zrównoważenia pewna niewielka część powraca do nadawcy jako pierwsze echo własne. Powraca też jako drugie echo, a jednocześnie każde echo dociera także do odbiorcy jako pierwsze i drugie echo obce. A dla jednotorowego łącza, jak wspomniałem, miejsc możliwego szkodliwego zawracania sygnału, czyli echa, jest o wiele więcej. Łącza jednotorowe zatem dość wcześnie ustąpiły miejsca dwutorowym. No ale łącza dwutorowe wymagają aż 2 par przewodów dla jednej rozmowy, a jednotorowe tylko jednej. Coś za coś. Omówiliśmy równoważnik i rozgałęźnik tak, jakby było to coś mało znanego. A tymczasem taki układ istnieje w każdym aparacie telefonicznym. Pamiętamy, że gdy rozmawialiśmy z kimś, słyszeliśmy nie tylko odległego rozmówcę, ale trochę także swój własny głos, prawda? Nazywało się to efektem lokalnym i było wynikiem wcale nie wadliwej konstrukcji układu elektrycznego tego aparatu. Gdyby zastosować omawiany przed chwilą dobrze zrównoważony rozgałęźnik, wówczas to, co sami mówimy, w ogóle nie byłoby słyszane w naszej słuchawce. A właśnie miało być trochę słyszane. Równoważnik nie był idealny, bo każde łącze abonenckie jest inne, więc w masowo produkowanych aparatach nie mógł być idealny. Dzięki czemu właśnie słyszeliśmy trochę swój głos i to tym głośniej, im łącze było krótsze. I co to dawało? Skoro łącze abonenckie było do naszego telefonu krótkie, mieliśmy silny sygnał, mało tłumiło.
Skoro mało tłumiło, nie trzeba było głośno mówić. A właśnie, skoro dzięki efektowi lokalnemu słyszeliśmy siebie we własnej słuchawce relatywnie głośno, ściszaliśmy głos, żeby samemu sobie nie przeszkadzać. Ten intuicyjny proces biologicznego sprzężenia zwrotnego załatwiał więc to, co potrzeba i nie krzyczeliśmy niepotrzebnie na krótkim łączu. W małym zakresie problem braku lub zaoszczędzenia torów, czyli przewodów telefonicznych, od dawna rozwiązywano prostą metodą, nazwijmy to elektrotechniczną. Bo jeśli zastosujemy odpowiednio połączone transformatory zwane w teletransmisji przenośnikami, można zbudować taki układ, nazywany torem pochodnym. Ponieważ transformatory mają wyprowadzone dokładnie środki uzwojeń liniowych, prądy od rozmowy numer 3 na torze pochodnym dokładnie znoszą się w transformatorach torów macierzystych, nie przechodzą na drugą stronę i nie ma szkodliwego przeniku między rozmowami. W ten sposób uzyskaliśmy najmniejszy możliwy urobek, 1,5 rozmowy na jednym torze liniowym. No już jesteśmy o te pół do przodu. To rozwiązanie jednak absolutnie nie nadaje się dla linii abonenckich telefonicznych, może tylko przenosić sygnały akustyczne. Zanim dojdziemy do kolejnego sukcesu transmisji 2 rozmów na jednym torze, musimy trochę porozmawiać o pewnych nie najprostszych rzeczach. Kto interesuje się radiem, nie będzie miał problemu ze śledzeniem, bo omówimy technikę, którą można by nazwać radiem po drucie. Kto tego dotąd nie znał, będzie miał okazję poznać ciekawe rzeczy, bo postaram się ilustrować i mówić jak najprościej. Wiemy, że nie ma już przecież żadnej możliwości upchania 2 rozmów telefonicznych w paśmie naturalnym na jednej parze przewodów. Musimy posłużyć się tym samym trikiem, co radiofonia czy radiotelefonia. Jeżeli chcemy wspólnie transmitować więcej niż jeden sygnał, musimy te sygnały nadawać na różnych częstotliwościach, czyli w przypadku telefonii zbudować właśnie takie radio na drucie. Każdy wie, że aby przesłać jakiś sygnał na fali radiowej, to samo będzie tu w przewodach, musimy zastosować jakąś modulację. Bez modulacji nie ma transmisji sygnału użytecznego. A co to znaczy modulacja? Powiedzmy tak, zmodulować to znaczy nacechować jeden sygnał, nazwijmy go nośnym, bo nam coś przenosi, nacechować przez inny sygnał, sygnał użyteczny. Czyli sygnał nośny musi tańczyć, jak mu zagra sygnał użyteczny. A na końcu łącza musimy przeprowadzić proces odwrotny, porzucić tańce tego zmodulowanego tworu i wyłuskać z niego sygnał użyteczny, czyli dokonać demodulacji. Zaczniemy od najprostszej modulacji amplitudy, oznaczanej AM z angielskiego. Czyli doprowadźmy do tego, by amplituda fali nośnej zmieniała się na kształt sygnału użytecznego. To będzie właśnie takie tańczenie, jak zagrają. Wykonajmy doświadczenie w myśli. Włączamy generator na przykład 8 kHz. Tak to brzmi. I wygląda na ekranie analizatora widma. Jeden tak zwany prążek. Nazwijmy to falą nośną lub sygnałem nośnym. Za pomocą tego sygnału nośnego chcemy przesłać sygnał akustyczny, powiedzmy 1 kHz. Jak należy wzajemnie potraktować, pomieszać te 2 sygnały, żeby uzyskać efekt użyteczny do przesłania na odległość, czyli właściwą modulację amplitudy. Może należy te sygnały po prostu do siebie dodać. Zobaczmy, co nam wskaże prosty wykres w Excelu. Pokazuje sumę obu sygnałów sinusoidalnych 1 kHz i 8 kHz. Czyli jednak nie potrzebujemy sumy, bo to, co powstaje po sumowaniu, wcale nie spełnia postawionego zadania. Amplituda tego tworu zmienia się faliście, ale wcale nie jest to, co sobie zadaliśmy. Amplituda fali nośnej miała się zmieniać na kształt sygnału użytecznego od minimum do maksimum. A może należy te 2 sinusy wymnożyć? Tak, eureka, taki przebieg pokazuje Excel przy formule mnożenia. I to właśnie spełnia nasz cel. Amplituda fali nośnej zmienia się na kształt sygnału użytecznego. Poznajemy tu typowy wykres modulacji AM, prawda? Zatem zbudujmy teraz cały czas w myśli jakiś układ elektroniczny, który mnoży sinusy. Tu zrobię uproszczenie, bo wyszedłby wykład akademicki. Uwierzmy, że wystarczy zastosować jakiś element elektroniczny o nieliniowej charakterystyce. Na przykład zwykłą diodę.
Nawet ułatwimy sobie to jeszcze bardziej. Uprośćmy fragment charakterystyki diody do postaci paraboli, czyli do krzywej, która opisuje zależność kwadratową. Zmienna, czyli tutaj napięcie sygnałów, to nasz x kwadrat w tym równaniu krzywej. Po co się w to bawić? Żeby choć pobieżnie zrozumieć to, co powstaje w wyniku modulacji wykonanej w ten sposób na elemencie nieliniowym. Przypomnijmy, po co to robimy. Chcemy sygnał użyteczny 1 kHz nadać, czyli przesłać na fali nośnej 8 kHz. Czy to się udało? Jeżeli tak, spodziewamy się na analizatorze obejrzeć na przykład taki sygnał. Bo przecież celem naszym jest przesunięcie częstotliwości użytecznej kHz w jakieś inne miejsce na osi częstotliwości za pomocą tej nośnej 8 kHz. Taki jest też cel prowadzący do przesłania więcej niż jednej rozmowy na jednym torze przewodowym. Każda rozmowa na innej częstotliwości nośnej, prawda? A więc może to powinno wyglądać tak. Tu wtrąca się matematyk, który mówi hola hola. Jeżeli mnożymy dwie sinusoidy, a tak przecież podobno tu robimy, to wystarczy zajrzeć do tablic matematycznych, do działu trygonometria, gdzie zobaczymy wzory skróconego mnożenia. I te wzory mówią bez wątpienia, że po takim mnożeniu muszą się pojawić następujące sygnały sinusowe. Sygnał użyteczny, sygnał o podwojonej częstotliwości tego użytecznego, sygnał nośny, sygnał o podwojonej częstotliwości nośnego, częstotliwości potrojone, ale też suma i różnica częstotliwości nośnej i użytecznej, a jeszcze inne produkty mniej ważne. Wypada wierzyć matematykowi. Sprawdźmy to. I rzeczywiście analizator naprawdę pokaże taki układ prążków. Inne odfiltrowaliśmy w łatwy sposób. Mamy tu prążki o częstotliwości nie tylko spodziewanych 9 kHz, ale także 7 i 8. 8 to fala nośna. 9 kHz chcieliśmy mieć od początku, bo tu chcieliśmy przesunąć sygnał użyteczny. Ale co z tym 7 kHz? I tak poznaliśmy prawdę o modulacji amplitudy AM. Zawsze, ale to zawsze po takiej modulacji wytworzą się dwa sygnały odpowiadające sygnałom użytecznym. Tyle, że jeden z nich będzie miał częstotliwość równą różnicy między nośną a sygnałem pierwotnym, czyli 8 minus 1 równa się 7 kHz, a drugi będzie miał częstotliwość równą sumie, czyli 8 plus 1 równe 9 kHz. Widać, matematyk naprawdę ma rację. A zatem, gdy chcemy nadać sygnał o częstotliwości małe f na nośnej o częstotliwości duże f, zawsze otrzymamy po modulacji amplitudy dwa prążki oraz nośną. Dodajmy, że po takiej modulacji fala nośna zawiera w sobie dokładnie połowę energii, a drugą połowę energii zawierają oba prążki, z których jeden nazywamy dolnym, a drugi górnym. A zatem każdy prążek ma tylko ćwierć energii sygnału, który powstał po modulacji. Czy to dobrze, czy nie, zobaczymy później. W każdym razie stało się to, co się miało stać. Dokonaliśmy modulacji amplitudy. Teraz więc poeksperymentujemy z innymi częstotliwościami niż ustalone małe f. Jak widać po zwiększeniu częstotliwości użytecznej z małe f na f1, prążek górny modulacji powędrował w górę, a dolny w dół. Jest w końcu różnicą. Dla częstotliwości f2, niższej od f małe, prążek górny też znalazł się poniżej prążka od małe f, a prążek dolny powyżej. Zatem prążki widma po modulacji wędrują w górę i w dół wokół nośnej. To prążki, a ponieważ chcemy wysłać dowolne częstotliwości z zakresu 300 do 3400 Hz, ogólnie po modulacji amplitudy powstają dwa zbiory prążków, które nazwiemy odtąd górną i dolną wstęgą sygnału AM. Dokładnie tak samo wygląda widmo np. z nadajnika Polskiego Radia Warszawa I, 225 kHz, nadawane z Solca Kujawskiego. Pasmo akustyczne jest tu w radiofonii nieco szersze, ponad 4 kHz, ale zasada identyczna. Powtórzmy jeszcze, że we wstędze górnej mamy taką samą tendencję do położenia częstotliwości na osi, jak w sygnale użytecznym. Im wyższa częstotliwość użyteczna, tym wyższa częstotliwość po modulacji we wstędze górnej. Mówimy więc, że wstęga górna AM ma porządek naturalny, lub inaczej widmo proste. Tak by to brzmiało. Kochanie, obiadu dla mnie dzisiaj nie gotuj, będę później.
Natomiast częstotliwości we wstędze dolnej są tym niższe, im częstotliwość sygnału użytecznego jest wyższa. Wstęga dolna AM ma porządek odwrócony. Tak brzmi przykładowo dźwięk w porządku odwróconym. To też czasem odwracanie porządku jest elementem utajniania rozmowy. Te określenia porządków jeszcze się nam pojawią. Teraz możemy zbudować urządzenia, które na jednym torze przewodowym, kiedyś zwykle na powietrznym, przewody z brązu lub stali lub z miedzi na słupach, umożliwi obsługę 2 abonentów telefonicznych. Nie będą się oni wzajemnie słyszeć, nawet nie muszą o sobie wiedzieć, ale będą mogli do siebie zadzwonić. Taki system nosił nazwę telefonii nośnej 1+1 abonenckiej i był taką ostatnią deską ratunku, by w ogóle uruchomić jakiś numer przy braku wolnej pary w sieci abonenckiej. Odtąd słowo nośna pojawi się częściej. Telefonia nośna, bo pracuje z sygnałami czy falami nośnymi, jak to nasze przykładowe 8 kHz z eksperymentów lub duże F z poprzedniej animacji. Z nabytą już wiedzą możemy omówić ten system w dużym uproszczeniu. Sprawa jest dość prosta. W torze transmitowany jest dwukierunkowo kanał, czyli rozmowa jednego z abonentów, tak jakby to był najzwyklejszy tor abonencki. Ten abonent w ogóle nie wie, że na jego torze coś obcego wisi. Właściwie jest to dla niego i dla jego centrali zwykły tor abonencki telefoniczny. Natomiast kanał abonenta nośnego jest w jednym kierunku utworzony modulacją AM na nośnej 24 kHz, a w drugim kierunku na nośnej 36 kHz. Skrajne częstotliwości produktów modulacji leżą, jak widzimy na schemacie, od siebie oddalone o kilka kiloherców, co umożliwia ich bezproblemowe rozdzielenie za pomocą zwrotnic. ZA na rysunku to kierunkowa pasmowa zwrotnica abonencka. Podobny rozdział ma miejsce także w centrali telefonicznej. Na schemacie nie uwidoczniono jeszcze 2 istotnych rzeczy. Przecież abonent nośny po podniesieniu mikrotelefonu musi uzyskać sygnał wywołania z centrali, która musi go wykryć, a potem musi mieć też możliwość wysyłania impulsów wybierania za pomocą tarczy numerowej. Czy to pogotowie? No a jak, skoro nie jest z centralą połączony prądem stałym, jak każdy zwykły abonent? W tym celu wykorzystuje się dodatkowe sygnały sinusoidalne, leżące powyżej górnej częstotliwości rozmównej 3400 Hz, a jeszcze poniżej granicy pasma równej 4 kHz, np. 3825 Hz, lub inne sygnały sinusoidalne charakterystyczne dla danego systemu. Te sygnały są w centrali prawidłowo interpretowane jako podniesienie czy odłożenie mikrotelefonu oraz impulsowanie tarczą. W gruncie rzeczy to jest ten sam rodzaj sygnałów, przerywanie obwodu prądu stałego. A w drugą stronę te sygnały uruchamiają dzwonek czy brzęczyk w aparacie abonenta nośnego. Niedogodnością dla abonenta nośnego w tym systemie bywał brak zdalnego zasilania z centrali, jak to ma miejsce w przypadku każdego zwykłego telefonu. Urządzenie abonenckie musiało być u niego w domu zasilane z gniazdka 220 V. Zatem gdy we wsi zabrakło prądu... Wspomnijmy jeszcze o innej metodzie przesyłania na odległość sygnałów zajęcia pętli abonenckiej, wybierania czy wywołania. Taki system pracował powszechnie na łączach akustycznych i polegał na przesyłaniu sygnałów zewowych wcale nie poza pasmem rozmowy, czyli powyżej 3400 Hz, lecz w ramach pasma na częstotliwości 500 Hz. Żeby jednak system nie zaczął przypadkowo wybierać numeru lub rozłączać się podczas rozmowy, no bo człowiek też może wykrzyczeć coś do słuchawki przy takiej częstotliwości, zastosowano sztuczkę. Sygnał sinusoidalny 500 Hz był przerywany, czyli kluczowany z częstotliwością 20 Hz, a tak złożony przebieg z pewnością już nie mógł być pomylony z zawartością głosu rozmówcy. Tak to wyglądało. Ale musimy wrócić do modulacji amplitudy. Modulacja AM jest prosta ideowo i w praktyce, ale jak wspomniałem, jest bardzo rozrzutna energetycznie. To jest cena tej prostoty. Była świetnym rozwiązaniem w epoce odbioru radia na kryształek, głównie przed wojną. A dlaczego była dobra? Wiemy już, że fala nośna przenosi aż połowę energii sygnału. Jest więc w stanie zasilić takie proste radio kryształkowe czy z diodą germanową.
zasilić, bo energia poruszania membran słuchawek bierze się wyłącznie z energii tej fali nośnej. Ale czy teletransmisja przewodowa potrzebuje takiego źródła zasilania do odbiorników, skoro działanie polega tu na profesjonalnie zasilanych obiektach wzmacniakowych? Ponadto tak silny sygnał nośny w torach przewodowych wyrządzałby szkody, bo potencjalnie stanowi on źródło silnego zakłócenia. Precz z sygnałem nośnym, który czasem fajnie, że jest, ale nie przenosi przecież żadnej informacji użytecznej, nie pełni więc użytecznej roli, a wręcz przeszkadza, jako zakłócacz. Trochę to zastanowczo powiedziane, bo jednak sygnał nośny, uwierzcie, jest niezbędny w procesie demodulacji. Ale w przeciwieństwie do radia kryształkowego teletransmisja potrafi sobie dobrze odtworzyć taką falę nośną przy demodulatorze i wcale nie potrzebuje jej przesyłania w torach. A druga wielka wada AM. Zobaczmy, że dla przesłania kanału o paśmie do 4 kHz potrzebujemy przy modulacji AM aż 8 kHz widma. 2 razy tyle. A przecież obie wstęgi, górna i dolna, przenoszą dokładnie tę samą informację. Porządek naturalny czy odwrócony nie ma tu znaczenia. To nadal jest 2 razy ta sama informacja w 2 razy szerszym paśmie. Czy zatem powinno się szeroko używać AM w telefonii? Oczywiście nie. Podsumujmy. Nie potrzebujemy przesyłania fali nośnej, bo nic nie daje. Niczego użytecznego nie transmituje, a może stanowić silne zakłócenie. Ergo pozbądźmy się fali nośnej. Nie potrzebujemy 2 wstęg sygnału, bo przenoszą to samo. Ergo transmitujmy tylko 1 wstęgę. I w ten sposób zażądaliśmy modulacji, którą dobrze od dawna znają krótkofalowcy. SSB, czyli Single Sideband, modulacji jednowstęgowej, dodajmy bez fali nośnej. Modulacja wydajna, bo zajmuje tylko tyle pasma, ile ma sygnał użyteczny. I cała energia zawarta jest w przenoszonym widmie. Nie ma fali nośnej. SSB ma więc wiele zalet, ale pod warunkiem, że potrafimy bardzo dokładnie odtworzyć niezbędną do demodulacji falę nośną. Bo jak się pomylimy, głos zrobi się śmieszny po demodulacji. Kochanie, obiadu dla mnie. Dzisiaj nie gotuj, będę później. Co krótkofalowcy znają jako złą częstotliwość generatora BFO. Na szczęście generatory kwarcowe na stacjach wzmacniakowych są bardzo stabilne i dokładne. Do modulowania SSB najczęściej wykorzystuje się tzw. modulator kołowy. Jest prosty i daje na wyjściu sygnał dwuwstęgowy, pozbawiony fali nośnej. Jedną ze wstęg możemy potem łatwo usunąć przez filtrowanie. A jeżeli ktoś myśli, patrząc na ten schemat, że w środku takiego modulatora kołowego wstawiono po coś tam mostek diodowy Greca, spieszę wyprostować. Grec miałby diody połączone tak. A którą wstęgę wykorzystać do transmisji? Górną czy dolną? Jest to całkowicie dowolne. Wybieramy łatwiejszą do uzyskania lub przesłania, co oczywiście jest międzynarodowo znormalizowane i ma swoje uzasadnienia. Podobnie jak kiedyś miało praktyczne uzasadnienie, że krótkofalowcy poniżej 10 MHz pracowali na wstędze dolnej LSB, a powyżej 10 MHz na górnej USB. Dziś pozostało to jako wygodny zwyczaj, swoista norma, dzięki czemu wiadomo, jak ustawić odbiornik. W teletransmisji w praktyce wykorzystuje się raz wstęgę dolną, raz górną. Później to zobaczymy. Był też eksploatowany system TN1+3, który umożliwiał transmisję łącznie 4 kanałów telefonicznych. Jednego w pasmie naturalnym, ale nietypowo tu ograniczonym do 2940 Hz, co raczej nadawało się tylko jako łącze służbowe, oraz 3 kanałów nośnych. A więc mamy tu już uzysk nie jednej, lecz 3 rozmów na jednym torze. Choć zasięg systemu wynosił mniej niż 30 km, ale zawsze coś. Ten od dawna niewykorzystywany system przyda nam się do opisania procesów zachodzących także w każdym innym systemie, 12-krotnym, ale również 2700-krotnym. Wymienione wartości oznaczają liczbę równocześnie transmitowanych kanałów na jednej parze przewodów. Takie systemy były powszechnie i masowo wykorzystywane. Trzeba przyznać, że uzysk od czasu TN1+1 jest imponujący. 2700 rozmów na jednej parze przewodów. W rzeczywistości na jednej parze par, bo mamy 2 kierunki. A te pary nie są naprawdę parami, lecz rurkami koncentrycznymi w kablach. W każdym razie powyżej 300 kanałów na jednej parze stosowano koncentryki. Do 300 kanałów wykorzystywano specjalnie wykonane kable z parami symetrycznymi, które były w stanie transmitować pasmo powyżej 500 kHz.
Wróćmy na chwilę do systemu TN1+3. Jak wskazuje nazwa, system przenosił 3 kanały nośne. Każdy kanał, jak wiemy, ma szerokość 4 kHz, także w SSB. Czyli zajmujemy pasmo 3×4 równa się 12 kHz. Mamy 2 kierunki transmisji, czyli naprawdę zajmujemy 24 kHz. W praktyce w kierunku od A do B wykorzystywano zakres 4 do 16 kHz, a w kierunku od B do A zakres 18 do 30 kHz. No ale łatwo powiedzieć, 3×4 daje 12, zajmujemy 12 kHz, a to oznacza, że te 3 kanały muszą leżeć tuż koło siebie, bez żadnej przerwy na osi widmowej. Jak to zrobić? Przecież żaden filtr nie wyodrębni takiego pasma, gdy z jednej strony mamy zapas tylko 300 Hz, potem użyteczne pasmo aż do 3400 Hz, dalej sygnał zewowy 3825 lub 3850 Hz, a więc do 4 kHz mamy zapasu rzędu 160 Hz. Zadaniu odfiltrowania tak bardzo bliskich pasm podołałby tylko zespół drogich filtrów kwarcowych. Na tyle drogich, że takie rozwiązanie bywało stosowane tylko w tzw. bogatych krajach, jak USA czy Związek Radziecki. W większości sieci na świecie rozwiązanie polegało na pewnej sprytnej metodzie. Tą metodą było formowanie tzw. grupy wstępnej, czyli zestawu 3 sąsiednich kanałów utworzonych za pomocą szeregu działań modulacyjnych, które tutaj od razu omówię na podstawie ilustracji. A omówię je dlatego, że dokładnie według takiej zasady działa się w systemach o większej krotności, aż do 2700 kanałów na parę przewodów. Schemat postępowania jest taki. Poszczególne kanały, czyli rozmowy, nakładamy na fale nośne 12, 16 i 20 kHz, stosujemy modulację SSB. Wykorzystujemy po modulacji wstęgi górne. Pierwszy i trzeci produkt sumujemy zwrotnicą. Są odległe o 4 kHz i da się to zwrotnicą zrobić. Taką powstałą sumę sumujemy z kolei rozgałęźnikiem z tym środkowym produktem. I tak stworzyliśmy właśnie ową grupę wstępną. Taką gotową grupę wstępną poddajemy na modulator SSB z nośną 72 kHz dla kierunku od A do B. Wykorzystujemy górną wstęgę. Tę górną wstęgę modulujemy SSB na nośnej 100 kHz. Bierzemy z tego dolną wstęgę, która leży w paśmie od 4 do 16 kHz. Kto nie wierzy, niech sobie wykona dodawania lub odejmowania częstotliwości. Dla kierunku od B do A grupę wstępną podajemy na nośną 108 kHz, a nie 72. Wykorzystujemy dolną wstęgę i podajemy ją na nośną 114 kHz. A dolna wstęga tej modulacji leży akurat w żądanym zakresie liniowym 18 do 30 kHz. Jakie to proste, prawda? Żartuję. Dodajmy, że ten skomplikowany schemat modulacji miał na celu skuteczne filtrowanie niepożądanych składników. I w ten sposób niemałym wysiłkiem technicznym mamy utworzony dwukierunkowy zestrój teletransmisyjny dla aż 3 kanałów telefonicznych. Można chwilę odpocząć, bo to dopiero rozgrzewka. Spróbujmy jednak poznać ogólną ideę budowy sygnałów telefonicznych o coraz to większej krotności. Zanudzilibyśmy się, gdyby tu opowiadać o każdym kolejnym systemie. Powiem tylko, że istniały systemy 12- lub 24-krotne dla torów napowietrznych, a potem dla torów kablowych. Następnie system 60- lub 120-kanałowy, 300-kanałowy, 900 lub 960-kanałowy, aż do 1800 lub 2700 kanałów na jednej parze, czyli rurce koncentrycznej w kablu. Poznaliśmy już pojęcie grupy wstępnej, ale rodzajów grup, czyli uformowanych z zespołów kanałów telefonicznych mieszczących się obok siebie w konkretnym zakresie częstotliwości, jest jeszcze kilka. Zacznijmy od grupy pierwotnej. Grupa pierwotna stanowi podstawową cegiełkę dla wszystkich systemów od 12-krotnego wzwyż. Znormalizowano 5 takich grup, z których najwięcej zalet ma grupa B i ona jest powszechnie stosowana jako budulec dla wyższych krotności. Grupa B leży w paśmie od 60 do 108 kHz, a tworzy się ją według koncepcji analogicznej do już znanej. Różne nośne, filtry, wstęga dolna lub górna, tak jak w telefonii 1+3, tylko sygnałów i nośnych jest tu więcej. Dla kontroli ciągłości i regulacji poziomów tak utworzonej grupy pierwotnej wykorzystuje się wstrzyknięte z sygnału pilotów grupy pierwotnej 84,08 kHz.
Grupa B jest jeszcze dlatego ciekawa, gdyż może jak matka kangurzyca przenosić w kieszeni kanał modulacji radiofonicznej mono lub stereo, o czym za chwilę. Jeżeli utworzymy dwie grupy B, przez kolejne modulacje SSB możemy utworzyć teletransmisyjny zestrój 24-kanałowy. Łącze dalekosiężne w technice telefonii nośnej zaczyna się i kończy w centralach telefonicznych międzymiastowych, ale centrala pracuje jednotorowo, tak jak aparat telefoniczny. Oba kierunki rozmowy są przesyłane w jej wnętrzu po jednej parze przewodów. Ponadto sygnalizacja od aparatu do centrali odbywa się prądem stałym. Podniesienie mikrotelefonu zamyka obwód prądu stałego, co centrala wykrywa. Dalej impulsowanie tarczą numerową to skalibrowane czasowo przerywanie tego prądu stałego. A uruchomienie dzwonka w aparacie to wysłanie z centrali prądu przemiennego o napięciu kilkudziesięciu voltów i częstotliwości zwykle 25 Hz. Z kolei odbieranie rozmowy to nagłe przerwanie prądu dzwonienia przez podniesienie mikrotelefonu i samoczynne odwrócenie biegunowości zasilania aparatu prądem stałym, bo tak to się odbywa. Jak z tego zrobić łącze nośne, które polega przecież niejako tylko na przesłaniu audycji, czyli treści rozmowy? W końcowych stacjach wzmacniakowych pracowały tak zwane zakończenia kanałowe. Zobaczmy na schemacie, jakie były ich zadania. Podstawowa funkcja to rozdział kierunków transmisji za pomocą znanego nam już układu z rozgałęźnikiem i równoważnikiem toru. Z prawej strony układ łączymy z wejściem i wyjściem przemienników kanałowych, czyli tych, które biorą udział w tworzeniu grupy wstępnej. Zaznaczony zespół zewowy pośredniczy w przekształcaniu prądów dzwonienia, tych o częstotliwości kilkudziesięciu herców i napięciu kilkudziesięciu voltów wysyłanych z centrali z tzw. maszynki sygnałowej, które powodują uruchomienie dzwonka. Przekształcaniu ich w sygnały zewowe dla kanału nośnego, czyli 3825 Hz. Te zespoły pracują oczywiście dwukierunkowo i to po obu stronach kanału nośnego w dwóch centralach. To teraz możemy pomyśleć, jak takie sygnały telefoniczne na poziomie gotowej już grupy pierwotnej przesłać w linii. Musimy się tym zająć specjalnie, no przecież górne częstotliwości pasma liniowego będą tłumione, więc znacznie bardziej niż dolne. Zupełnie tak samo jak telewizyjny kanał numer 48 będzie tłumiony w kablu znacznie bardziej niż kanał 9. Łatwo można sobie wyobrazić, że urządzenia wzmacniakowe i odbiorcze muszą zawierać jakieś korektory poziomu wzmocnienia sygnału. Poziom sygnału pływa wraz z czasem, temperaturą, wilgotnością, bo tory były napowietrzne. Jak nad tym zapanować? Rozwiązaniem jest dodanie do sygnałów telefonii dodatkowych sygnałów, prądów pilotujących, czyli pilotów liniowych. Już przedtem widzieliśmy pilota grupy pierwotnej, to jest coś innego. Przypisany jest do konkretnej grupy, a nie do jej wędrówki po linii teletransmisyjnej. W odbiorniku lub we wzmacniaczu na stacji wzmacniakowej istnieje specjalny odbiornik tych sygnałów pilotowych. Jeden pilot liniowy leży w niższej części pasma liniowego, a drugi w wyższej. I z tego już widzimy, że regulacja płaska i nachylona jest możliwa w sposób automatyczny na stacji wzmacniakowej przez pomiar tych pilotów. Oparcie na pilotach dla utrzymania poziomu i charakterystyki kanału jest istotą systemów każdej wyższej krotności. Z rosnącą krotnością obróbka sygnałów przesyłanych po torach na duże odległości musiała być coraz bardziej wysublimowana. Nie wystarczały zwykłe korektory, musiały być tak zwane kosinusoidalne, które precyzyjnie korygowały krzywiznę charakterystyki przenoszenia. Coś jak korektory parametryczne używane dzisiaj w elektroakustyce. Konieczne było też stosowanie preemfazy i deemfazy, co znamy z kolei z nadajników UKF-FM i tak dalej. Są to zagadnienia bardzo ciekawe, ale warto je omówić kiedyś odrębnie. A co ze zwalczaniem szumów, które na liniach napowietrznych są szczególnie groźne? Bez wdawania się w szczegóły stosowano kompresję i ekspansję sygnału. Coś jak dawny system DNL w nagraniach magnetofonowych. W pewien sposób można to przyrównać także do systemu Dolby, jednak Dolby był znacznie bardziej złożony. W każdym razie też polega na kompresji i ekspansji, które to procesy muszą być jak najdokładniej odwrotne względem siebie, by nie zniekształcić sygnału podczas odszumiania. Z 5 grup pierwotnych możemy wytworzyć zespół następny w hierarchii, grupę wtórną, czyli zbiór łącznie 60 kanałów telefonicznych. Te 60 kanałów zgromadzonych jeden za drugim na osi widmowej zajmą nam 60 razy 4, czyli 240 kHz widma.
Wyposażamy taką grupę w kolejne prądy pilotowe i przygotowujemy do puszczenia jej w świat jako system 60 lub 120-krotny. Lub też bierzemy 5 grup wtórnych numer 2 i tworzymy, tak właśnie, grupę trójną, która zawiera aż 300 kanałów telefonicznych. Grupa trójna podstawowa pracuje w zakresie od 812 do 2044 kHz, a zatem wchodzimy już w częstotliwości megahercowe, a i sama grupa trójna ma szerokość 1232 kHz, czyli ponad 1 MHz. Gdy tak zmodulujemy 16 grup wtórnych, by leżały obok siebie w zakresie od 60 do 4028 kHz, możemy transmitować 960 kanałów na jednej parze rurek koncentrycznych. I na tym nie koniec. Z 15 grup trójnych możemy uformować grupę następnego rzędu, czwórną, zawierającą 900 kanałów i mającą szerokość 3872 kHz, prawie 4 MHz szerokości. Jeżeli zbierzemy dwie takie grupy, otrzymamy system 1800-kanałowy, a przy użyciu 3 grup czwórnych mamy system 2700-kanałowy. Takie systemy pracowały w Polsce, a pochodziły przede wszystkim od szwedzkiego Ericssona. No a gdy weźmiemy kilka grup czwórnych, nie, to żart. Nigdy nie powstało coś takiego jak grupa piątna. Systemy analogowe po prostu przestały być rozwijane, zresztą mnożenie dalsze krotności na jednej parze przewodów przestałoby mieć sens, bo stacje wzmacniakowe musiałyby chyba być co pół kilometra. O wzmacnianiu sygnału w systemach o wielkiej krotności jeszcze opowiemy. Zamiast mnożenia grup wspomnę tylko jeszcze o systemie radzieckim o nazwie K1920. Taki system pracował na południu Polski, a trasa wiodła od NRD poprzez Katowice, Kraków do Lwowa. Jak wskazuje nazwa, system potrafił przenosić 1900 kanałów telefonicznych, ale mógł też zamiennie obsłużyć jedną transmisję telewizyjną i pozostawało jeszcze miejsce dla 300 kanałów telefonicznych. I rzeczywiście w Polsce ta południowa magistrala przenosiła transmisje telewizyjne, co było jedynym przykładem innego sposobu transmisji telewizji po Polsce niż liniami radiowymi. Wspomnienia mówią, że system K1920 nie działał dobrze. Dlaczego w ogóle kanały zbiera się w grupę pierwotną, wtórną, trójną czy czwórną? Ponieważ ułatwia to wydzielanie takiego zestawu kanałów telefonicznych na stacjach pośrednich. Przykładowo można utworzyć w centralnej stacji wzmacniakowej w Warszawie zestrój 2700-krotny z 3 grup czwórnych. W Poznaniu zabrać jedną z tych grup czwórnych, skierować do poznańskiej centrali międzymiastowej, a na jej miejsce wprowadzić tu grupę np. relacji Poznań-Szczecin. Nazywa się to wydzielaniem grup w przelocie. Można też tworzyć różne inne przypadki, mając ustalony zespół kanałów we wspólnym opakowaniu w postaci jakiejś grupy. Zauważmy, że o ile w transmisji 12 kanałów górna częstotliwość to 108 kHz, przy transmisji 2700 kanałów górna częstotliwość w kablu to 12 388 kHz, ponad 12 MHz. W radiu odpowiadałoby to falom krótkim pasma 25 metrów. Nawet więc, gdy użyjemy w kablu rurek normalnowymiarowych, tłumienność takiego toru będzie bardzo duża. A przy tym dolna częstotliwość takiego zestroju wynosi tylko 316 kHz, zatem dla niej tłumienność toru będzie znacząco mniejsza niż dla górnego 12 MHz. I trzeba sobie z taką nierównomiernością dać radę. Każdy system telefonii nośnej wykorzystywał cały łańcuch nieobsługiwanych stacji wzmacniakowych. Były one lokalizowane po prostu w gruncie w specjalnych szczelnych zasobnikach. Jak często? Dla kablowego systemu 12-krotnego między co 20 a 30 km, ale dla systemu 2700-krotnego na torach normalnowymiarowych co 4 km i 650 metrów, a na torach małowymiarowych nawet co 2 km. A zatem średnio przy różnych krotnościach stacja wzmacniakowa co kilka lub kilkanaście kilometrów. Przy okazji, dość zabawne dla mnie jest, jak dziś odkrywcy takich obiektów w terenie przypisują im znamiona tajności. Większość z nich nie była w jakiś specjalny sposób tajna, natomiast była powszechnie nieznana, co uchroniło je od złośliwej dewastacji. A dziś są odkrywane jako porzucone i powodują sensację. Owszem, obsługiwały one połączenia niepubliczne, ale to tylko jeden z powodów ich istnienia. Korzystaliśmy z nich po prostu wszyscy i powszechnie.
Oto na przykład fragment ulotki marketingowej, informacyjnej, wydanej przez Poznański Zakład Radiokomunikacji i Teletransmisji w połowie lat 90. Poza wykorzystywaniem kabli symetrycznych i koncentrycznych, pewna niewielka część ze strojów nośnych była przesyłana w liniach radiowych. Zawsze technika kablowa i radiowa współpracowały tu ze sobą, bo przecież uformowane pasma liniowe trzeba było kablowo doprowadzić do najbliższej stacji linii radiowej. W Poznaniu było to oczywiście Piątkowo, które było połączone kablami koncentrycznymi z 2 poznańskimi stacjami wzmacniakowymi. Skąd nieobsługiwane stacje wzmacniakowe czerpały zasilanie? Oczywiście ze stacji wzmacniakowej końcowej, zwykle obsługiwanej. Spójrzmy na reprodukcję katalogową widoku kilku z całej szerokiej gamy urządzeń stacji wzmacniakowych. Fotografie pochodzą z katalogu fabrycznego Państwowych Zakładów Teletransmisyjnych w Warszawie, a ja tymczasem opowiem dalej o zasilaniu stacji nieobsługiwanych. Jeżeli tor nie jest za długi, zasilanie przesyła się według znanej nam już koncepcji toru pochodnego, utworzonego na torach obecnych w tym kablu, a urządzenia wzmacniakowe poszczególnych stacji połączone są równolegle, pobierają energię z tego toru pochodnego. Jednak przy dłuższych zestrojach natężenie prądu w takim układzie równoległym byłoby zbyt duże, a zatem stosuje się wtedy układ szeregowy, który zawiera źródło prądowe o natężeniu około 60 mA, a poszczególne urządzenia w kolejnych stacjach wzmacniakowych pobierają sobie napięcie ze spadku, np. na szeregowo włączonych diodach Zenera. No ale by to zagrało, napięcie wychodzące z urządzenia zasilającego na stacji obsługiwanej może sięgać 2000 V. I wszystko to działało. Jeżeli coś się uszkodziło, miejsce przerwania zasilania można było wykryć sprytnym układem z przekaźnikami, które zadziałały po chwilowym odwróceniu biegunowości zasilania, takim testowym. Wówczas zadziałał i podał sygnał alarmu przekaźnik na stacji niepobierającej prądu, czyli uszkodzonej. A jak kontrolować poziom wzmocnienia na poszczególnych wzmacniakach, skoro nie ma na nich personelu? No na przykład przez wysłanie impulsu wypełnionego falą 4660 kHz. Ten impuls zostanie zawrócony, a impulsy powrotne powinny mieć z góry znane amplitudy, jeżeli wszystko byłoby ok. A jeżeli mają inne amplitudy, wiemy po impulsach, który wzmacniak to powoduje. Dziś problem rozwiązałoby się w prosty i oczywisty sposób jakąś tam telemetrią, ale wówczas trzeba było wymyślać różne sprytne metody analogowe. Jak widzimy, ta technika była pełna takich sztuczek, a wspominałem tylko o kilku. Omówimy jeszcze 2. Jedna to ciekawostka, a druga to rzecz przez lata wielce użyteczna. Aby przeprowadzić te wszystkie modulacje, jakie służą do utworzenia rozmaitych grup kanałów, potrzeba mnóstwo częstotliwości koniecznych do przemian, no choćby jako nośne. Czy zatem aż tyle generatorów musiało pracować w stacji? Przecież każdy z nich mógł się rozstroić i to w inną stronę. I system zacząłby chyba śpiewać wtedy. W rzeczywistości liczba generatorów była minimalna. Przyjrzyjmy się ogólnie tej grafice opisującej tworzenie sygnałów dla grupy pierwotnej. Mamy tu jeden generator 8 kHz i dodatkowo kwarcowy generator pilota grupy pierwotnej 8408 kHz. I z tych 8 kHz, czasami z 12, metodą bardzo silnego zniekształcania sinusa tworzymy przebiegi bogate w harmoniczne parzyste i nieparzyste. Wyodrębniamy je filtrami, wzmacniamy, jeśli trzeba dzielimy i mamy 10 różnych sygnałów uzyskanych z jednego generatora. A w jaki sposób tak silnie zniekształcamy sinus? Jeden z nauczycieli poznańskiego technikum łączności mawiał, że to proste. Na skupie złomu znajdujemy najbardziej zardzewiały stary dławik, podłączamy i jakoś to poleci. Ten żart nie był daleki od prawdy. Chodzi o specyficzny dławik magnesujący się impulsowo. Spójrzmy na przebiegi. Tak zniekształcony, najeżony szpilkami przebieg zawiera mnóstwo użytecznych częstotliwości składowych, parzystych i nieparzystych harmonicznych 8 kHz. A to, jak wspomniałem, daje się łatwo odfiltrować, wzmocnić i wykorzystać gdzie trzeba. A ta ostatnia ciekawostka dotyczy wspomnianej już możliwości transmisji kanałów radiofonicznych. No bo czy zastanawialiście się, jak to było możliwe, że od rozgłośni w Warszawie programy radiowe, i to często stereo, były z pełną jakością przesyłane do licznych, dalekich stacji nadawczych? W jaki sposób z wysoką jakością program stereo z Warszawy mógł trafić do dalekiego Szczecina, Wrocławia czy Rzeszowa? Przecież żaden kabel tego chyba w pasmie akustycznym do kilkunastu kiloherców na takie odległości nie przeniesie. No tak, nie przeniesie.
Dlatego do transmisji modulacji radiofonicznej wykorzystywano właśnie takie grupy pierwotne telefonii, jakie sobie tutaj omówiliśmy. Ale najpierw trochę musimy opowiadać o tych sygnałach audycji radiofonicznych i ich specyfice. Dla modulacji monofonicznej wykorzystywane były znormalizowane międzynarodowo kanały klasy A. Pasmo pracy takiego łącza to od 50 Hz do 10 kHz. Nic więc dziwnego, że w internecie do dziś spotyka się opinię, że radio nawet na UKF czasem grało z niską jakością. No, nie przesadzajmy, pasmo 10 kHz to wcale nie jest tak nisko, ale w porównaniu z późniejszymi programami stereo różnica była od razu słyszalna. A gdy pojawiło się stereo na UKF, konieczne było zbudowanie także łączy modulacyjnych stereofonicznych do nadajników od rozgłośni. Przy tej okazji postanowiono zaniechać używania kanałów klasy A, lecz stosować wyłącznie kanały klasy Q. Nazywano to siecią łączy złotych. Złote łącze Q ma pasma akustyczne od 40 Hz do 15 kHz i mniejsze dopuszczalne odchyłki charakterystyki częstotliwościowej, jest więc naprawdę wysokiej jakości. Co jednak z tym przesyłaniem modulacji radiowej na duże odległości? No nasuwa się taki pomysł, a może te sygnały akustyczne, radiofoniczne przesyłać w grupach telefonicznych zamiast telefonii? No i jak łatwo zgadnąć, tak to się działo. Dla programu stereo i jego dwóch jednakowych kanałów, lewego i prawego, wymagane jest, jak widać, około 30 kHz miejsca w widmie, 2 razy 15. Zatem dla utworzenia takiego łącza trzeba zająć całą grupę pierwotną szerokości 48 kHz. Ponadto przy takiej budowie sygnału trzeba było szczególnie zadbać o brak zakłóceń, szumu i utrzymywanie dopuszczalnych niewielkich różnic fazowych między kanałami, bo popsułoby to efekt stereofoniczny. To też na początku łącza radiofonicznego stosowano dodatkową preemfazę, a na stacji końcowej deemfazę, a do tego kompresję i ekspansję sygnału. Dodam, że stosowano w takich krotnicach radiofonicznych również analogowe filtry LC na częstotliwość 10 kHz, które miały szerokość pasma przepuszczanego, a raczej zaporowego, rzędu kilku herców, kilka herców na 10 kHz. I wszystko to było analogowe. Całość sygnału radiofonicznego podlegała w tym systemie więc bardzo złożonej obróbce, ale na końcu grało to tak, jakby przechodziło po prostu przez dobry kabel. I mało kto ze słuchaczy przypuszczał, jakie to jest w rzeczywistości skomplikowane. Starsi widzowie tego filmu może pamiętają jeszcze audycję w jednym z programów Polskiego Radia w latach 80. Był to wieczór płytowy. W pewnym momencie Polskie Radio we współpracy z resortem łączności zrobiło słuchaczom niespodziankę. Audycja zaczęła się muzyką, która o dziwo zagrała jakoś ostrzej, lepiej niż zwykle. Słuchacze to zauważyli i telefonowali do rozgłośni z pytaniami. Na końcu audycji wyjaśniono, że na czas tego programu na łączach tworzonych właśnie w opisany przed chwilą sposób w telefonii nośnej była wyłączana kompresja i ekspansja. A zatem te procesy nie były bez wpływu na jakość brzmieniową, choć nie wpływały na szerokość pasma akustycznego tych łączy radiofonicznych. Tyle tylko, że brak kompresji mógł spowodować zakłócenia na telefonii pracującej na tej samej stacji wzmacniakowej. Ale eksperyment przeprowadzono, potem wielokrotnie kontynuowano, lecz wyłącznie na potrzeby tej jednej cyklicznej audycji muzycznej. No istniała jeszcze sieć łączy czarnych radiofonicznych klasy A, czyli o paśmie 10 kHz, w którym były połączone rozgłośnie regionalne Polskiego Radia z centralą w Warszawie, a także między sobą, co umożliwiało współpracę przy tworzeniu audycji czy wymianę tych audycji. A miłośnikom sensacji na temat tajnych stacji wzmacniakowych donoszę, że stacje te brały także udział w transmisji do nadajników waszych ulubionych audycji radiowych, właśnie za pomocą omówionej tu techniki radiofonii w grupach pierwotnych. Kanały i grupy telefoniczne były podkładem nie tylko dla łączy radiofonicznych, ale także dość często dla łączy telegraficznych. Przykładowo w paśmie telefonicznym 300 do 3400 Hz można przesłać 24 różne rozmowy telegraficzne, czyli połączenia. Ta technika nazywa się telegrafią wielokrotną i powszechnie była wykorzystywana dla sieci dalekopisowych, które z natury żądają głównie połączeń dalekosiężnych, jeszcze bardziej niż telefonia.
Tu mamy typowe kanały 50 bodów, co oznacza, że można przesłać, a dalekopis musi wydrukować, 7 znaków pisarskich w ciągu sekundy. Po dzisiejszemu byłaby to transmisja z prędkością aż 50 bitów na sekundę. W Polsce pracowały dwie niezależne sieci telegraficzne. Sieć Telex, która służyła dalekopisom abonenckim, np. w zakładach, redakcjach mediów, oraz druga sieć Gentex, która była wewnętrzną siecią Poczty Polskiej i służyła wyłącznie do przesyłania telegramów. Te dalekopisy drukowały na paskach papieru, które potem w urzędzie naklejano na urzędowy blankiet i w takiej postaci doręczano przez gońca do adresata w domu. O telegrafii można by zrobić odrębny film. To jest kolejna bogata dziedzina telekomunikacji. Dziś telegrafia to SMS, poczta elektroniczna i wszelkie formy pisania w programach komunikatorowych. Na dziś wystarczy tyle. Dziękuję za dotrwanie do końca. Ciąg dalszy może powstanie.